Cześć! Witaj serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Ostatnio spotkałam się przez Zooma z Marcinem, który prowadzi kanał To są Chiny i porozmawialiśmy sobie. Nasza rozmowa była tak ciekawa i długa, że musiałam ją podzielić na 2 odcinki. W pierwszym odcinku z Marcinem rozmawialiśmy na temat koronawirusa w Chinach, w Stanach, w Polsce. Także jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię serdecznie na ten odcinek, a w dzisiejszym odcinku rozmawiamy na temat sytuacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo sytuacja wydaje się być już troszkę napięta na tym etapie, zwłaszcza po koronawirusie i wydaje mi się, że można już troszkę mówić o tak zwanej zimnej wojnie. Kolejna zimna wojna dla Stanów Zjednoczonych. Daj znać w komentarzach, co myślisz na ten temat, tylko grzecznie proszę. Tobie życzę udanego odcinka, a ja w takim razie zabieram swój skuterek i jadę dalej zwiedzać sobie Nowy Jork. A co? Polka w Ameryce. Cześć, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Opowiedz proszę o sobie, by moi widzowie wiedzieli, z kim mamy do czynienia dzisiaj w moim programie. Cześć, mam na imię Marcin, od kilku lat mieszkam w Chinach, w Kantonie. Prowadzę kanał na YouTube To są Chiny, gdzie pokazuję życie w Chinach. Wspomniałeś o odpowiedzialności Chin. I ja zauważam tutaj w Stanach, że prezydent Trump i generalnie rząd amerykański, tak jak na początku starali się negocjować z Chinami, tak myślę, że od jakiegoś pół roku ta sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i myślę, że właśnie korona była tym ciężarkiem na szali, który przeważył na stronę właśnie takiej trochę zimnej wojny między Chinami. U nas na przykład, powiem Ci, jak to wygląda w amerykańskiej telewizji, jak się mówi o Chinach. Generalnie starają się przedstawić Chiny, w ogóle Trump często używa sformułowania chiński wirus albo wirus Wuhan zamiast koronawirus. Celowo właśnie zrzuca to na Chiny. Nie ma tygodnia, żeby nie wspomniał o tym, że to wszystko wina Chin, że Chiny powinny się wstydzić. Kolejne są ustawiane cła. W ostatnich 3 dniach odmówiono 1000 studentów i dziennikarzy przedłużenia wiz w Stanach, bo nie chcą tutaj już jakby Chińczyków. Widzę po prostu, jak ten rząd obecny zaczął negatywnie podchodzić do Chin i cała akcja z TikTokiem, że chcą go zabronić. Huawei, którym też zabroniono działania w Stanach. Jest tyle tych rzeczy. Ja zrobiłam sobie całą listę po prostu z tych rzeczy. Zobaczę, co jeszcze nie wspomniałam, tak żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to na przykład zamknięto w ostatnich dniach konsulat Chin w Houston, na co Chiny też zamykają jakieś konsulaty amerykańskie u siebie. NBA, nie wiem czy pamiętasz, ale też NBA przez chwilę było ryzyko, że zostanie w Chinach całkowicie zakazane, bo oni z kolei po stronie Hongkongu stawali i ubiegali się o tą wolność słowa, o wolność ludzi, o demokrację i przez to też NBA się dostało. Jak zaczął się koronawirus, to od razu zrobiono ban na ludzi przylatujących z Chin do Stanów Zjednoczonych i Trump to do dzisiaj mówi, że to był taki najważniejszy krok właśnie w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tego wirusa było to, że zablokował przyjazd z Chin. I moje pytanie do Ciebie brzmi: mieszkając w Chinach, oglądając chińską telewizję, słuchając chińskich wiadomości albo generalnie rozmawiając z Twoją dziewczyną, która jest Chinką i widząc jakie są nastroje społeczne, co uważacie w tym momencie o Stanach? Czy Wy też widzicie te stosunki, które zaczynają się zaogniać? I czy Wy też widzicie, że to zmierza w złym po prostu kierunku, że 2 największe mocarstwa na świecie zmierzają w kierunku, zimnej wojny, jeśli już nie są w tym miejscu? Powiedz mi, co Ty myślisz na ten temat. Wojna handlowa trwa już od jakiegoś czasu. Wiele osób nie jest świadome tego faktu, bo przeciętny obywatel, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Europy, czy Chin, nie interesuje się polityką, geopolityką na tyle, aby sobie uświadomić, że został zablokowany import soi ze Stanów do Chin. Prawda? No to był dość poważny biznes, ale
no to nie jest jakby temat, który zaprzątał głowę przeciętnego obywatela, prawda? Po wojnie handlowej zaczęła się wojna informacyjna. No z perspektywy chińskiej wygląda to tak, że dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają tutaj w Chinach, jeśli my na przykład oglądamy te wiadomości na temat Chin, jak są Chiny przedstawiane w zachodnich mediach, no jest dużo fake newsów, jest dużo jakby złego słowa, jest naprawdę, jest propaganda. Żeby zobaczyć tą propagandę Zachodu, no to trzeba jakby na to się patrzeć z perspektywy innej, prawda? Człowiek, który jest przyzwyczajony do zachodniego punktu widzenia, do odbierania zachodnich mediów, nie jest w stanie ich obiektywnie ocenić, bo jakby nie ma odniesienia, nie może tego porównać do czegokolwiek, do innych mediów, innej narracji. Stany obecnie, jest kryzys w Stanach, prawda, gospodarka podupada, są w tym momencie problemy. Trumpowi na początku szło dobrze, prawda, bo zatrudnienie wzrastało, produkcja wzrastała, PKB wzrastało, wszystko było ok. Po czym to wszystko się posypało. Trzeba kogoś za to obwinić, prawda? I on wini za to Chiny. Jest taki dość ciekawy filmik, a to jeszcze z kampanii wyborczej, bo on na tym hejcie na Chiny on się troszkę wybił. Ja polecam widzom i tobie, wyszukaj na YouTube film Donald Trump saying China. Ilość... China. Na Twitter jest też taki profil, on się nazywa Blame China for Everything. I tak to z naszego punktu widzenia naprawdę te fake newsy, kiedyś jakby to było obiektem żartów, rozmawialiśmy o tym, nie patrz co znowu napisali, nieco za bzdura, ale to już jakby się znudziło, to tak, jak długo można rozmawiać o tym, że disco polo jest kiepskie, prawda, disco polo jest kiepskie, można się z niego pośmiać raz czy drugi raz, ale przecież nie będziemy o tym rozmawiać non stop, wiesz, ja podam taki przykład. Ostatnio były niepokoje społeczne w Hongkong. I co? Ze względu na tą antychińską propagandę, która też trafia do Hongkong, ludzie się zaczęli, obywatele Hongkongu, odwracać od Zachodu. Bo należy pamiętać, że ta propaganda jest przede wszystkim kierowana do ludzi, którzy mieszkają na Zachodzie, którzy nigdy nie byli w Chinach, nie mają znajomych Chińczyków i nie są w stanie je zweryfikować. I ta propaganda też jakby trafiała do obywateli Hongkong i oni jakby oni odbierają to i mówią, zaraz, ale to jest kłamstwo, bo oni są w stanie to zweryfikować. Nikt już jakby tej propagandy do amerykańskiej nie traktuje poważnie, ileż można, Jak wygląda chińska propaganda Amerykanów? Jak wygląda to, co mówią o Amerykanach? Że oprócz tego, że o tym, jak Amerykanie ich traktują, czy jest taka niechęć Chińczyków w stosunku do Amerykanów za to, jak oni są traktowani przez chociażby prezydenta Trumpa? Nie za bardzo. Tutaj propaganda jest jakby propagandą sukcesu. Zachodnia propaganda jakby skupia się na Chinach i jakie Chiny są złe, to wszystko jest przez Chiny. A tutaj propaganda wygląda tak, że wybudowaliśmy następny lotniskowiec, wybudowaliśmy największy most, tutaj znowu wybudowaliśmy największe planetarium, w tym miesiącu oddaliśmy kilkanaście linii metra nowych i tak dalej. Tutaj tak nam wzrasta, powiedzmy, tyle osób wydobyliśmy z ubóstwa. Teraz jest też rok 2020, gdzie to jest dość śmieszne, ale z naszego punktu widzenia Chiny ustawowo zakazały biedy. I oni po prostu są... Tak. Ja wiem, że my tu jakby mieliśmy do czynienia jakby za PRL-u, to takie... I naprawdę na to są duże środki przeznaczane i jeśli chodzi o to wychodzenie z ubóstwa, i oni jakby się na tym koncentrują. W tym momencie propaganda chińska wygląda tak, że przede wszystkim jest ochrona środowiska. To jest raz.
ochrona środowiska, odnawialna energia i tak dalej, i tak dalej. Na tym się koncentrują. I tutaj jest jakby propaganda sukcesu, a nie propaganda jakby hejtu, no jest źle, ale to jest wina Amerykanów. No nie, no w drugą stronę, no jakby nikt tutaj nie straszy złym Trumpem, no bo nie ma po co, no dobra, no. Czyli nasza propaganda to jest w Stanach, w sensie, nasza propaganda w Stanach to jest bać się tego drugiego, bo on nam zaszkodzi, i szerzenie takiego strachu i propaganda jakby strachu przed tym innym, przed tym, co nas zmieni, przed tym, co nam zaszkodzi, czyli Chiny. A u was jest propaganda, zobaczcie, jacy jesteśmy zajebiści, nie pokazujemy, co się dzieje i co o nas mówią gdziekolwiek indziej, ale skupiamy się na tym, jacy my jesteśmy zajebiści, i wam pokażemy, jacy jesteśmy zajebiści. Mniej więcej tak? No u nas jest bardziej propaganda, jest super, Chiny są fajne, skończył się wiek upokorzenia, wstajemy z kolan i wszystko wraca do normy, tak jak to było przez kilka tysięcy lat. No, należy pamiętać, że do czasu wojen opiumowych Chiny zawsze były największą gospodarką na świecie, Chiny zawsze były najbogatszym krajem na świecie. To się zmieniło po wojnach opiumowych i od tamtej pory zaczął się tak zwany wiek upokorzenia, kiedy to Chiny przestały być numer 1 na świecie. No potem była II wojna światowa i od 1945 roku mamy Chińską Republikę Ludową, która jakby zaorała wszystko. No Chiny też się jakby nie wyzbyły błędów, była rewolucja kulturalna, no ale oni jakby czuli potrzebę, że oni muszą wszystko jakby zaorać i zrobić od nowa. No oni teraz widzą jakby, że pewne błędy popełnili, przykładowo tutaj jakby oni się chcieli jakby odciąć od tego starego, powiedzmy, nie wiem, trochę jakieś tam zabytki zostały zniszczone, oczywiście też tam były ofiary w ludziach. No o tym się to teraz jakby nie mówi, bo to oni sobie zdają sprawę, że zrobili źle, ale to przyniosło efekt przede wszystkim, tak? Dzięki temu Chiny jakby wracają na tą pozycję, na której byli od zawsze. I to jest dla nich teraz priorytet, bo mamy przetasowanie teraz geopolityczne i teraz się jakby gra się rozchodzi o to, kto będzie nowym hegemonem w układzie. Myślisz, że to będą Chiny? No to już są Chiny. To jest, wiesz, Myślisz, że Stany będą próbowały odebrać im tą pozycję i będą próbowały przez to walczyć właśnie na zimno z Chinami? Znaczy, sytuacja wygląda w tym momencie tak. Po pierwsze, Chiny nigdy nie zdecydują się na wojnę, jeśli jest możliwe, że oni mogą tę wojnę przegrać. Chiny poszły na wojnę handlową z Amerykanami. Jakie są tego efekty, to chyba doskonale wiesz, tak? Kto na tej wojnie więcej traci w tym momencie i traci na nie więcej Ameryka. Jest w tym momencie przetasowanie geopolityczne i kończy się ten właśnie bieg upokorzenia. Wojna jest o to, kto będzie nowym hegemonem, jak się zmieni ten układ sił na świecie. Ale Chiny poszły na wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, bo były pewne, że ją mogą wygrać. One tę wojnę już wygrywają. Kto traci na tej wojnie handlowej? No sama doskonale wiesz, że Stany Zjednoczone, tak? No i dlatego teraz jest retoryka taka, a nie inna. Stany Zjednoczone starają się wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego jest gorzej niż było wcześniej, bo to jest wszystko wina Chin. Gospodarka Chin jest tak rozpędzona, idzie tak do przodu, tak szybko, że w tym momencie Stany nie są w stanie jej jakby z nią konkurować. Stany Zjednoczone nadal są numer 1, ale chińska gospodarka jest tak rozpędzona i pędzi tak mocno do przodu, że Stany Zjednoczone nie są w stanie się rozpędzić na tyle, aby nie oddać tego pierwszego miejsca i to już jest fakt. No i w tym momencie jest eskalacja. Mam nadzieję, że nie dojdzie do wojny takiej prawdziwej, ale to już nie są te czasy. Czasy są ciekawe. Jest wojna informacyjna, wojna handlowa.
jest dość niebezpiecznie. Naprawdę wiele osób, które się zajmują geopolityką, patrzy się na to z przerażeniem. Ja mieszkam w Chinach i ja jestem spokojny o swoją przyszłość. Dobra, to by było na tyle. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękujemy za rozmowę. Nagramy jeszcze coś wierzę. Dziękujemy, cześć. Dziękuję w takim razie również mojej publiczności, która została z nami do końca tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Dziękuję za wsparcie i zapraszam na kolejne odcinki Polki w Ameryce.